Dzień dobry wszystkim Państwu zgromadzonym u nas na żywo na sali. Dzień dobry wszystkim, którzy nas oglądają na ekranach swoich smartfonów, komputerów stacjonarnych czy też laptopów. Pozwólcie Państwo, że w ten jakże ciepły, zimowy dzień przypomnę formułę naszego spotkania. Przez około 30 minut prelegent będzie wygłaszał swój mini wykład popularny na wybrany przez siebie temat. Następnie w ciągu 15 minut będziecie Państwo na sali oraz Państwo przed ekranami swoich urządzeń elektronicznych mieli szansę zadawać pytania. Ci oczywiście, którzy uczestniczą online, pytania mogą pisać na czacie pod materiałem wideo na bieżąco, a następnie będę wybierał najciekawsze, albo też wszystkie zadamy prelegentowi. Z tej racji bardzo proszę o niezadawanie pytań i nieprzerywanie prowadzącemu w trakcie jego prelekcji. Potem wykład ten będzie stanowił odrębną całość w serwisie YouTube, więc nie przerywajmy w trakcie. A pierwszym prelegentem dzisiaj będzie dr Tomasz Zabawa. Opowie nam, jak może wyglądać koło, gdy będziemy rozważać inne niż euklidesowe odległości. Pracuje on na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są, nie przestraszmy się, równania różniczkowe cząstkowe. Na szczęście prowadzi zajęcia nie tylko dla kierunku matematyka, ale dla również innych inżynierskich, przez co jest również zaangażowany w projekty mające na celu popularyzację nauk ścisłych, a w szczególności matematyki. Przed Państwem dr Tomasz Zabawa. Witam Państwa. Dlaczego to koło jest kwadratowe? Zacznę od tego, o czym nie będę mówił. Mianowicie, jeżeli ktoś usłyszy koło i kwadratowe, może się skojarzyć z powiedzeniem, które weszło do użytku powszechnego, kwadratura koła. O kwadraturze koła nie będę mówił. I w ogóle to, o czym dzisiaj opowiem, to nie będzie to. Ale czym jest kwadratura koła? Kwadratura koła to jest problem, który jest znany już od starożytności i w szczególności tutaj chodziło o to, czy da się skonstruować kwadrat o dokładnie takim samym polu, jak zadane koło. Za pomocą tylko cykla i linijki bez podziałki. I tutaj rzeczywiście to było wyzwanie dla geometrów starożytności i do XIX wieku podejrzewano, że jest to bardzo trudne albo nie można tego zrobić. I w XIX wieku tutaj okazało się, że jest to konstrukcja niemożliwa. W szczególności chodzi tutaj o liczbę pi, że liczba pi jest liczbą, która nie jest liczbą algebraiczną, co powoduje to, że na pewno nie damy rady skonstruować za pomocą cykla i erkierki dokładnie kwadratu, który będzie miał pole takie samo jak zadane koło. I dlatego też na co dzień możemy się spotkać z pojęciem kwadratura koła jako coś niewykonalnego, czegoś, co nie możemy zrobić. I dlatego to pojęcie się pojawiło. Ja będę mówił o czymś innym, mianowicie o definicji. Definicja w matematyce to jest ta największa podstawa, od czego zaczynamy. Definicja, czyli nazwanie czegoś. Matematyka kojarzy nam się z czymś abstrakcyjnym, bardzo czasami nieprzystępnym, ale tak naprawdę definicje przede wszystkim wynikają z tego, co doświadczamy. I od tego właśnie zaczynamy, czy to pojęcie koła, czy pojęcie odległości. To jest coś, co znamy na co dzień. Matematycy starają się o tym powiedzieć konkretnie, wyraźnie, co to jest.
żeby ta definicja była bardzo jednoznaczna i w tym miejscu zaczyna się i co z tego wynika. Matematyka to przede wszystkim odpowiedź na pytanie i co możemy z tego wywnioskować. I tutaj to jest jedna droga, skąd powstają definicje. Druga droga, gdzie pojawiają się definicje, to jest właśnie wnioskowanie. Właśnie odnajdywanie pewnych pojęć przez to, że to jest przydatne do budowy pewnej teorii, pewnych zagadnień. I tutaj w szczególności takimi to definicjami może być pojęcie grupy, pojęcie fraktali. I to są rzeczy, które gdzieś pojawiają się. I na początku teoria grup, czyli element, który pojawia się, definicja, która pojawia się w tak zwanej algebrze abstrakcyjnej, każdy mówił, po co to? Przecież to w ogóle jest tak abstrakcyjne pojęcie, do niczego to się nie przyda. Dzisiaj okazuje się, że teoria grup to bardzo ważne narzędzie w matematyce, ale też w innych naukach. W szczególności jeżeli przypatrzymy się nauce o kryształach, to tam znajdziemy właśnie pojęcie grupy. Też fizycy nie raz, nie dwa używają na pewno pojęcia grupy. Tak samo tutaj, jeżeli wspomnimy matematyka o nazwisku Mandelbrot, którego uważamy za ojca fraktali, można by powiedzieć. On zaczął interesować się właśnie pojęciami związanymi właśnie z fraktalami. On zdefiniował takie pojęcie jak fraktal. I matematycy, oglądając to, co on robi, to, o czym mówi fajne, ładne, ale właściwie do czego to może się przydać? Dzisiaj okazuje się, że tak naprawdę fraktale pojawiają się w najróżniejszych miejscach. Chociażby możemy znaleźć na wielu filmach fraktale, gdzie za pomocą fraktali są generowane różne obrazy. Ale też analiza fraktalna to coś, co jest używane do modelowania rynków finansowych. Czyli tam też te fraktale się pojawiają. Proszę Państwa, jeżeli mamy definicję, jeżeli coś nazywamy, to też w pewien sposób sprawiamy, że to istnieje. I zaczynamy o tym myśleć, rozważać i wysnuwać kolejne wnioski. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o rzeczach, które można wyciągnąć z bardzo prostej historii. Co to jest koło? I jeżeli popatrzymy się, to możemy zdefiniować koło jako zbiór punktów, które są odległe od zadanego punktu o daną odległość albo mniej. Czyli odległość od punktu, który nazywamy środkiem koła, jest mniejsza lub równa od promienia. I tutaj możemy ogólnie to właśnie w ten sposób przedstawić. I rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy tutaj odległość tą, którą znamy z szkoły, gdzie właśnie mówimy o właśnie odległości euklidesowej, czyli że odległość między dwoma punktami to długość odcinka, który połączy te dwa punkty. I rzeczywiście, jeżeli mamy coś takiego, to łatwo tutaj możemy policzyć długość tego odcinka, korzystając z ogólnie znanego twierdzenia Pitagorasa. Tutaj bardzo
przystępnie na płaszczyźnie, to właśnie będzie coś takiego. Ale jeżeli weźmiemy przestrzeń trójwymiarową, idąc troszeczkę dalej, też możemy mówić o odległości euklidesowej i wtedy odległość między punktem P1 a P2 to będzie pierwiastek z sumy różnic kwadratów poszczególnych współrzędnych. Przestrzeń trójwymiarowa. I teraz zobaczmy, jak w tej przestrzeni trójwymiarowej będzie wyglądała kula. Czyli mamy coś, co zbiór punktów odległych od początku, od środka tego okręgu o promień albo mniej. Czyli mamy zwyczajną kulę. Czyli możemy tutaj powiedzieć, że to jest zbiór punktów, gdzie odległość, czyli ten pierwiastek z sumy różnicy kwadratów współrzędnych jest mniejszy lub równy od promienia. Czyli mamy kulę. W matematyce bardzo często mówimy o kuli jako właśnie obiekcie, który nazywamy właśnie jako zbiór punktów, których odległość od zadanego punktu jest mniejsza lub równa od promienia. Czyli możemy też powiedzieć, że koło dwuwymiarowe to też kula. To kula o wymiarze 2. I tutaj rzeczywiście to jest dokładnie ta sama historia, to samo pojęcie. Idąc dalej, możemy zejść niżej. Kula o wymiarze 1. Proszę zobaczyć, to będzie już tylko wymiar 1, to będzie jedna oś, czyli jesteśmy tylko na prostej i wtedy okazuje się, że ta odległość euklidesowa to pierwiastek z x minus x0 do kwadratu mniejsze lub równe od r. Ale znamy, że to jest wartość bezwzględna. Czyli tak jak znamy, to będzie po prostu tutaj przedział od x0 minus promień do x0 plus promień. Proszę Państwa, ale też możemy mówić o kuli w drugą stronę. Czyli dokładnie analogicznie możemy przejść do kuli czterowymiarowej. Czyli jesteśmy w przestrzeni R do czwartej, mamy przestrzeń czterowymiarową i teraz, jeżeli chodzi o kulę, to mówimy o kuli czterowymiarowej. Jak sobie ją wyobrazić? I tutaj moglibyśmy odwołać się do pojęć, do obrazu, który jest przedstawiany jako kraina płaszczaków. Nie umiemy sobie wyobrazić przestrzeni czterowymiarowej, więc spróbujmy zobaczyć to przez analogię. I tutaj w szczególności wyobraźmy sobie, że mamy taką krainę płaszczaków, czyli takich stworzeń, które znają tylko dwa wymiary. Nie wiedzą, co to jest trzeci wymiar. I w szczególności, jeżeli dookoła tego płaszczaka narysujemy okrąg i tutaj płaszczak zna tylko dwa wymiary, to nie jest w stanie uciec z koła, nie jest w stanie uciec z okręgu, nie przerywając go, jeżeli zna tylko dwa wymiary. Jeżeli ktoś dookoła nas narysuje okrąg i my będziemy chcieli wyjść z tego okręgu, nie przerywając go, po prostu weźmiemy, podniesiemy nogę i przejdziemy nad okręgiem. A w takim razie, co to będzie przestrzeń czterowymiarowa dla nas? To będzie dokładnie to samo. Jeżeli ktoś nas zamknie w sferze, nie jesteśmy w stanie wyjść z tej sfery, nie przerywając jej.
Nie jesteśmy w stanie wyjść, żeby się nie przebić. No chyba, że znamy czwarty wymiar. Wtedy po prostu podnieślibyśmy nogę i stanęli obok w czwartym wymiarze. I tutaj rzeczywiście w ten sposób możemy mówić o przestrzeni czterowymiarowej, nie wyobrażając jej sobie. Nie wiemy, jak to wygląda, ale możemy używać pewnych analogii, pewnych tutaj odniesień do naszych doświadczeń. Więc czterowymiarowa przestrzeń nie ma sprawy. 23 właściwie dokładnie tak samo. I możemy mówić o kuli w przestrzeni 23-wymiarowej, a nawet w przestrzeni nieskończenie wymiarowej. Czy to jest coś, co całkowicie jest oderwane od rzeczywistości, od tego, z czym się spotkaliśmy? Nie. Bo co to jest przestrzeń R do nieskończoności? To jest przestrzeń ciągów. Nieskończonych ciągów liczbowych. Czyli proszę zobaczyć, że tutaj możemy też mówić o właśnie o kole w przestrzeni właśnie ciągów. I będziemy mówili o odległości też między ciągami, właśnie wykorzystując tutaj odległość euklidesową. Ale co się stanie, jeżeli nie mamy idealnych warunków? Jeżeli mówimy o odległości euklidesowej, to zakładamy, że jesteśmy na płaszczyźnie, nie mamy żadnych przeszkód, możemy się poruszać jak chcemy i odległość to będzie po prostu najkrótszy odcinek, to będzie najbliższa odległość, czyli odcinek. Ale gdy te punkty umieścimy w mieście i to będą 2 punkty na mapie, z których mamy się przemieścić. Przemieścić się z punktu P1 do punktu P2. To na pewno to nie będzie ta odległość, którą tutaj zaznaczyłem. No chyba, żebyśmy wyburzyli wszystkie bloki po drodze. Tak się nie da. Więc teraz najbliższą odległością będzie ta odległość. Odległość tutaj idąc wzdłuż ulic. Inspiracją tutaj do takiego podejmowania tutaj odległości też było w szczególności miasto, żeby było ładnie ułożone. Tutaj zazwyczaj odwołują się matematycy do Manhattanu, gdzie rzeczywiście te ulice są ładnie prostopadłe do siebie i tutaj możemy przejść właśnie między 2 punktami, właśnie posługując się właśnie w ten sposób rozumianą mektyką, że idziemy wzdłuż ulic. Proszę zobaczyć, że to będzie ta najkrótsza droga, ale to nic nie wyklucza, żebyśmy poszli tak, tak, tak i tak. To będzie dokładnie ta sama odległość. To będzie dokładnie ta sama liczba. I w związku z tym pojawia się tutaj już bardziej uogólniony przypadek, gdzie mówimy o odległości na płaszczyźnie, właśnie jako nie pierwiastek z sumy tutaj różnicy kwadratów, pierwiastka z sumy kwadratów różnic, tylko właśnie jako długość tego odcinka dodać długość tego odcinka, gdzie w takim razie to będą wartości bezwzględne po poszczególnych tutaj długościach wzdłuż poszczególnych osi liczbowych. Proszę Państwa, i teraz
Oczywiście możemy też mówić o tym w przestrzeni trójwymiarowej, czterowymiarowej i tak dalej, ale myślę, że najłatwiej przynajmniej będzie przedstawić to Państwu na płaszczyźnie, bo narysować coś na płaszczyźnie jest najłatwiej. Więc przyjrzyjmy się właśnie tutaj, co będzie się działo, jeżeli mamy odległość właśnie przyjmując taką definicję, którą nazywamy, że to jest odległość miejska, czasami też odległość taksówkowa, wiele nazw. Ale rzeczywiście mamy coś takiego. Czyli możemy się poruszać tylko równolegle do poszczególnych osi liczbowych. Proszę zobaczyć, wtedy koło będzie wyglądało w ten sposób. Bo jeżeli możemy się poruszać tylko wzdłuż osi, to aby dojść do tego punktu, musimy przejść tędy i tutaj do góry. Jeżeli następny taki punkt, przechodząc tyle samo, dochodzimy tutaj, ale już będziemy mogli o ten fragment mniej przejść. Proszę Państwa, i tutaj jakie odniesienia? Dlaczego to może być, jak to może być realizowane na co dzień w rzeczywistości? Proszę zobaczyć, dzisiaj napadało sporo śniegu. Jeżeli ktoś by nas przywiązał do jakiegoś zademnego punktu, zakładamy, że dookoła nas jest tylko śnieg i nie ma tutaj żadnych przeszkód. Jeżeli będziemy na przykład przymocowani do jednego punktu za pomocą liny, powiedzmy 2 metry, i będziemy chodzili na tej uwięzi, to dojdziemy właściwie do każdego punktu, jaki możemy zrobić. Popatrzymy się, co wydeptaliśmy, to będzie to koło, które znamy. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy na placu wojskowym i na musztrze żołnierze mogą przechodzić maksymalnie 10 metrów, ale tylko w cudzysłowie po kątach prostych, czyli możemy tylko maszerować albo wzdłuż jednej ściany placu, albo wzdłuż drugiej ściany placu. Więc jeżeli mamy dojść do jakiegoś punktu, to idziemy wzdłuż jednej ściany, robimy zwrot o 90 stopni i możemy przejść wzdłuż drugiej ściany placu. Jeżeli będziemy tak chodzić, to dostaniemy dokładnie takie koło. Czyli zbiór wszystkich punktów, które są odległe maksymalnie o promień który mamy zadany. Czyli wykorzystując metrykę miejską, będziemy mieli koło, które wygląda w ten sposób. Kolejną metryką, która często jest używana w matematyce, to metryka, czyli inaczej odległość. Odległością często używaną w matematyce jest odległość maksimum, czyli zadajemy odległość między 2 punktami jako różnica współrzędnych pierwszych i bierzemy też różnicę drugich współrzędnych i szukamy, która z tych wielkości jest większa i tą przyjmujemy. Czyli bierzemy maksimum pośród tych 2 liczb, czyli wartości bezwzględnej różnicy pierwszych współrzędnych i wartości bezwzględnych drugich współrzędnych. Proszę Państwa, do czego to może się przydać? To może pojawić się na przykład zagadnienie takie. Jeżeli mamy 2 zadane punkty, to i będziemy chcieli znaleźć najmniejszy kwadrat o bokach równoległych do osi liczbowych,
które zawiera te dwa punkty, to proszę zobaczyć, że w ogóle nas wtedy nie obchodzi, jaka jest odległość euklidesowa, tylko jaka jest największa odległość między poszczególnymi współrzędnymi tych punktów. Proszę Państwa, i w takiej sytuacji proszę zobaczyć, że koło będzie znowu kwadratem, ale innym. Bo proszę zobaczyć, że od tego punktu do tego punktu będzie tutaj promień. Ale jeżeli przejdziemy tu i tutaj, to licząc promień, będziemy liczyli tylko długość tego odcinka, bo ten odcinek nie będzie istotny, bo będzie mniejszy. A zatem w ten sposób wyprodukujemy takie koło. Proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o te trzy koła, to takie najbardziej klasyczne odległości i konsekwencje właśnie są te kule dwuwymiarowe. Bardzo łatwo możemy tutaj też to przenieść na przestrzeń więcej wymiarową. Proszę Państwa, ale można też pomyśleć o bardziej ciekawych tutaj metrykach. I tutaj ta metryka, czyli odległość związana z ideą węzła kolejowego. Czyli jesteśmy w jakimś punkcie i możemy poruszać się tylko wzdłuż prostej, przechodzącej przez ten punkt, w którym jesteśmy i ten wyróżniony punkt W. Jeżeli dojdziemy do punktu W, to możemy skręcić dopiero. Na tym węźle możemy dokonać skrętu. Więc jeżeli tutaj promień będzie powiedzmy taki, że sięgnie tylko od P0 do tego punktu, to proszę zobaczyć, że całym tutaj kołem będzie odcinek. Jeżeli natomiast weźmiemy promień, który będzie większy niż odległość między P0 a W, to tutaj oczywiście to będzie cały czas odcinek, tu odcinek, ale to, co nam zostanie po przebyciu drogi od punktu P0 do W, możemy tutaj iść już w każdym kierunku. A zatem koło będzie wyglądało w ten sposób. Jeżeli będziemy mieli trzy wyróżnione węzły kolejowe, to możemy mieć właśnie na przykład takie koło, które wygląda w ten sposób. Tutaj powiększając promień, oczywiście proszę zobaczyć, że tutaj będą te proste te odcinki wydłużały się, natomiast tutaj kolejne dla większych promieni te koła będą coraz większe i one będą rozpoczynały się w węźle, bo tam możemy dopiero skręcić. Proszę Państwa, inny pomysł na metrykę, inny pomysł na odległość to odległość związana z ideą rzeki z mostem. Mamy rzekę, którą nie jesteśmy w stanie przekroczyć i mamy most na tej rzece. To jak będzie wyglądała właśnie, jak będzie wyglądała kula, będzie wyglądało koło na płaszczyźnie. Niech ta prosta jasno-niebieska będzie naszą rzeką. Tutaj mamy punkt M, który jest mostem. Jeżeli promień będzie mniejszy bądź równy odległości od rzeki, to będzie zwyczajne koło w tutaj metryce euklidesowej. Natomiast jeżeli już będzie większy ten promień, to proszę zobaczyć,
że jak dojdziemy tutaj, to tutaj utkniemy, tutaj nie damy rady dalej przejść. Żeby iść dalej, to jedyna możliwość jest taka, żeby przejść przez ten punkt i idziemy dalej. Proszę Państwa, tutaj można by było to przyrównać do historii takiej, że jest na przykład uwiązany groźny pies i do jakiegoś punktu P0 i tutaj jest płot i tutaj jest jedyna dziura w płocie, przez którą może przejść na więzi ten pies. To proszę zobaczyć, że jeżeli weźmiemy, że tutaj promień to jest długość uwiązu tego psa, to będzie dokładnie obszar, który jest niebezpieczny dla nas. Oczywiście mogą być dwie dziury w płocie i wtedy mamy kulę, która wygląda w ten sposób, koło, które wygląda w ten sposób. I tutaj myślę, że można by było jeszcze wymyślić całe mnóstwo innych kul, innych tutaj historii. Proszę zobaczyć, że tutaj ciągle mówiłem o odległości, ale jeżeli chodzi o rzeczywistość, to możemy tutaj zacząć mówić o metykach takich związanych z siecią dróg, czy na przykład, jeżeli chodzi o badanie roślin, to drogi przepływu cieczy w tutaj organizmach na przykład roślin, liściach, gdzie na przykład dokąd dojdzie ten płyn, gdy go szczykniemy w jakimś punkcie, zakładając odpowiednie warunki. Ale też możemy tutaj mówić na przykład o odległości jako na przykład cenie biletu kolejowego i gdzie dojedziemy za określoną kwotę pieniędzy. To też będzie pewna odległość, pewna metyka i też ona będzie tutaj wiązała się z definicją odległości matematycznej, czyli metyki. Myślę, że na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za naprawdę ciekawy wykład. Myślałem, że do końca będzie tak matematycznie i abstrakcyjnie, ale okazało się w samych ostatnich słowach, że to znajduje naprawdę ciekawe zastosowania i to daleko odległe od tego, o czym myśleliśmy, czyli od kółka na kartce papieru. Czy ktoś z Państwa obecnych na sali ma jakieś pytanie, uwagę lub komentarz do prelekcji pana doktora Tomasza Zabawy? Komentarze pod YouTube'em też na razie milczą odnośnie do pytania, a ja zapytam w takim razie, oczywiście ze swojej działki coś wyciągając, to znaczy problem kuli na dwuwymiarowej płaszczyźnie, czyli koła, kojarzę z problemem minimalizacji, maksymalizacji. To znaczy, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, koło będzie na płaszczyźnie figurą o maksymalnej powierzchni ze wszystkich figur o zadanym obwodzie. Tak. Tak jest, prawda? Tak jest. Ja od razu widzę błony mydlane, bo fizyka opisuje rzeczywistość dzięki matematyce i szybko może zweryfikować równania na podstawie tego, co potrafi eksperymentalnie wykazać, prawda? Pytanie w takim razie, czy kula, koło akurat tutaj dwuwymiarowe, tylko rozumiane w innych wymiarach, też zachowuje taką albo podobną własność, że jest maksymalna, minimalna powierzchnia w zależności od tego, jakie mamy Jeżeli wymiary. tutaj liczymy odległość, czyli odległości będą, czyli inaczej tutaj postrzegamy odległość, czyli tutaj rzeczywiście to też będzie ten obszar, który jest najmniejszy, ale licząc w ten sposób odległości. Czyli mamy tutaj inne pojęcie odległości, czyli inne pojęcie mierzenia. Dlatego tutaj właśnie też inaczej
idziemy do danego punktu, więc on też będzie najbliższy. Więc tutaj to będzie zachowane. W matematyce tutaj, jeżeli chodzi o metyki, szczególnie tutaj mówię o metyce euklidesowej, metyce miejskiej czy metyce maksimum, to mówi się, że one są równoważne. Czyli tutaj też takim ważnym zagadnieniem jest, czy odległość jest skończona, czy nie. I jeżeli w którejś z tych trzech metyk, euklidesowej, miejskiej czy maksimum, odległość jest skończona, to w pozostałych też. Jeżeli nie skończona w jednym, to w pozostałych też. Czyli te właściwości są zachowane, tylko że nasza intuicja całkowicie traci dobre rozeznanie. Tak, tak ale abstrakcyjnych- dlaczego ta bańka mydlana daje taką kulę, taką sferę, jak, jak my sobie wyobrażamy? Bo ona nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń i może iść w każdym kierunku. Powietrze może iść wzdłuż tutaj właśnie odcinka. Nie zmuszamy powietrza, tak jak żołnierzy, żeby szli po kątach prostych. Powietrze idzie w każdym kierunku tutaj indywidualnie. W przestrzeni trójwymiarowej. Tak, w przestrzeni Bo inaczej trójwymiarowej. niż na płaszczyźnie, w przestrzeni trójwymiarowej błona mydlana będzie chciała mieć jak najmniejszą własną powierzchnię przy zadanej objętości zawartego w niej powietrza i będzie przyjmować zawsze i nieuchronnie kształt kulisty, czyli tak. pięknej sfery. No chyba, że będzie bardzo obciążona z jednej strony, dużo cieczy się zgromadzi, no to wtedy będzie nieco inaczej wyglądać, Tak, ale to wtedy faktycznie. tutaj działają dodatkowe siły. Tak jest, dokładnie tak. I tak samo możemy błonę mydlaną rozpostrzeć, nadać jakieś ograniczenia. Kojarzę na przykład problem, jak będzie wyglądała błona mydlana rozpostarta na siatce przestrzennej sześcianu, na krawędziach sześcianu. No bo to nie będzie 6 ścian, jak się okazuje. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to polecam wykonać proste doświadczenie. Kilka drucików, trochę plasteliny i zanurzyć w roztworze mydlin i przekonać się, jak będzie wyglądała minimalna powierzchnia łącząca wszystkie krawędzie sześcianu. I to jest moim zdaniem też piękne, że to, co matematyka pokaże w równaniach, co może albo i nie potrafi tak analitycznie, ale numerycznie obliczyć, to gdzie indziej możemy pokazać od tak, korzystając z piękna Bardzo przyrody. często tak naprawdę matematyka korzysta z innych nauk, biorąc problemy, rozważając te problemy, które się pojawiają w naukach przyrodniczych w szczególności, i z drugiej strony oddaje pewne narzędzia, które poszczególne nauki mogą wykorzystywać. Więc rzeczywiście matematyka jest nauką, która z jednej strony mogłaby istnieć samoistnie, po prostu będąca swego rodzaju sztuką, gdzie po prostu rozważamy poszczególne problemy, zastanawiamy się, co możemy wywnioskować przy określonych warunkach, założeniach. Ale najciekawsze są te problemy i zazwyczaj też te teorie są najpiękniejsze, które realizują właśnie założenia, które weźmiemy z świata rzeczywistego. Bo też okazuje się, że patrząc wielokrotnie na matematykę, można stwierdzić, że to nie jest wynajdywanie, nie jest wymyślanie czegoś nowego. To ciągle jest odkrywanie zjawisk, które są gdzieś, zależności, które są, tak jak w innych naukach. To ciągle jest odkrywanie czegoś, co istnieje, a nie wymyślanie całkowicie nowych rzeczy. Czy ktoś z Państwa będzie miał jakieś własne pytanie? Tak, jest pytanie z sali. Bardzo proszę poczekać na mikrofon, abyśmy wszyscy dobrze usłyszeli. Ja jeszcze mam nadzieję, że jestem lepiej. Tak? Super. Ja tylko chciałem dopytać odnośnie zależności perspektywy miejskiej i perspektywy maksimum, czyli można tutaj tak jakby zakładać, że perspektywa maksimum jest właśnie nawiązaniem do tej
do tej perspektywy miejskiej, tylko z tą różnicą, że tak jakby zakładamy, że różnica Y jest równa 0, czy dobrze to zrozumiałem w sensie takim? Tutaj możemy w metyce, możemy zawsze zrobić tak, że tutaj chodzi o równoważność tych metyk, tak? Czyli tak naprawdę, że możemy określić w szczególności, że metyka miejska, odległość w metyce miejskiej jest mniejsza lub równa od iloczynu pewnej liczby razy metyka maksimum. I dokładnie to samo możemy zrobić w drugą stronę, tylko z inną liczbą. Czyli możemy oszacować metykę maksimum przez metykę miejską. Mam nadzieję, że tutaj dobrze zrozumiałem pytanie. Tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś będzie miał pytanie? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję raz jeszcze Dziękuję za ciekawy bardzo. wykład. Dziękuję. Jeżeli Państwu przed ekranami smartfonów czy swoich laptopów lub komputerów wykład się podobał, bardzo proszę komentować, lajkować i szerować, jak to mamy dzisiaj w zwyczaju. Teraz natomiast przechodzimy z prawie całkowitej abstrakcji, jaką jest matematyka, ale nie w odniesieniu do rzeczywistości, do jak najbardziej, nie chciałbym powiedzieć przyziemnych, żeby źle nie zabrzmiało, ale rzeczywistych rzeczy. Posłuchamy o badaniach nad możliwością wykorzystania surowców mineralnych w inżynierii i ochronie środowiska. Prelegentem zaś będzie profesor dr habilitowany inżynier Tomasz Bajda, który pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Spotkać go można mniej więcej 2 piętra pod dinozaurem w budynku A0, gdzie jest prodziekanem do spraw współpracy i nauki. Zajmuje się badaniami nad zastosowaniem materiałów geologicznych, jak skał czy minerałów, w praktyce przemysłowej, a także w inżynierii i ochronie środowiska właśnie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą tu przede wszystkim wykorzystania odpadów przemysłowych do wytworzenia nowych, pełnowartościowych produktów. Zajmuje się rekultywacją terenów zdegradowanych przy użyciu mineralnych materiałów funkcjonalizowanych, czyli zmodyfikowanych w taki sposób, aby dopasować ich właściwości do danego zastosowania. A wybór takiej, a nie innej problematyki badawczej ma swoje uzasadnienie. Innowacyjne technologie oparte na geomateriałach są szansą na rozwój gospodarczy kraju, wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach światowych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Przed Państwem przypominam jeszcze raz, że 30 minut dla prelegenta, w trakcie których nie przeszkadzamy pytaniami, a uczestnicy online pytania mogą pisać na bieżąco w komentarzach pod filmem. Przed Państwem profesor Tomasz Bajda. Dzień dobry Państwu. Czym są surowce mineralne? Można by je nazwać nieco inaczej, można by na to popatrzeć jako materiał geologiczny występujący pod powierzchnią lub na powierzchni Ziemi, który możemy wydobyć i zastosować. Na taką właśnie okoliczność powstało sformułowanie geomateriał, czyli materiał geologiczny, który ma konkretne zastosowanie. Tych zastosowań jest bardzo dużo. Oczywiście kojarzy nam się to z rozwojem przemysłu, zastosowaniem w przemyśle. Natomiast to, o czym dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, to o możliwościach wykorzystania geomateriałów w inżynierii i ochronie środowiska. Grupa geomateriałów to bardzo szeroka grupa, obejmująca bardzo wiele różnych materiałów. W dzisiejszym wykładzie chciałbym się skupić na jednym z nich, na zeolitach, na grupie minerałów, które mają bardzo specyficzne właściwości, które są powszechnie wykorzystywane w katalizie oraz wszędzie tam, gdzie pewne substancje występujące w środowisku, pewne związki mogą zostać pochłonięte, czyli mówimy
zaadsorbowane na powierzchni lub we wnętrzu zeolitu. Ten model, który trzymam przed sobą, jest modelem krystalograficznym zeolitu, w którym można wyróżnić bardzo wiele ciekawych elementów, takich jak okna, kanały, komory, klatki. To wszystko elementy występujące w przestrzeni zeolitu. Zeolity występują w postaci naturalnej. Znanych jest około 50 różnych zeolitów, które można eksploatować, ale tylko kilka z nich ma znaczenie praktyczne. To znaczy występują w takiej ilości, że można je eksploatować na skalę przemysłową, a następnie wykorzystywać. Natomiast osobnym zagadnieniem, bardzo ciekawym, są zeolity syntetyczne, czyli takie, które po raz pierwszy zostały syntetyzowane, wyprodukowane na podstawie podglądnięcia struktury zeolitów naturalnych. Podpatrzono, jak wygląda struktura zeolitów naturalnych i na tej podstawie wysyntetyzowano zeolity syntetyczne. Zeolit po raz pierwszy został odkryty w drugiej połowie XVIII wieku, 1756 rok. Szwedzki geolog zauważa, że pewien minerał podgrzany zaczyna wrzeć i nazywa go zeolitem, wrząca skała. A wrzał dlatego, że w zeolicie, w jego strukturze występuje woda, występują cząsteczki wody. I podczas podgrzewania te cząsteczki wody ulegają gwałtownemu odparowaniu i mamy efekt wrzenia. A syntetyczne zeolity w sposób kontrolowany udało się wysyntetyzować dopiero po II wojnie światowej. Gdzie można wykorzystać zeolity? To, co Państwo widzicie na slajdzie, to tylko tak naprawdę namiastka możliwości pogrupowana w najważniejsze zastosowania, o których Państwu dzisiaj chciałbym powiedzieć. Absolutnie nie wyczerpię tematu zastosowań zeolitów. Pokażę Państwu tylko te najciekawsze. Też taki ma charakter nasz dzisiejszy wykład. Nie ma być to wysoce naukowy wykład, tylko popularyzujący wiedzę na temat wykorzystania zeolitów. Zacznę od takiego troszeczkę niestandardowego zastosowania, jako zastosowania w agronomii. Dodatek paszowy lub dodatek do ściółki, po której chodzą zwierzęta hodowlane. Kilka słów na temat tego, jakie ma znaczenie zeolit dodawany do pożywienia, do paszy. Do normalnej paszy, którą spożywają zwierzęta. Nie dość, że może powodować wolniejsze przemieszczanie się pokarmu, jedzenia w dużym układu pokarmowego zwierząt hodowlanych, to jeszcze może pochłaniać różne niebezpieczne substancje, związki, neutralizować przykre zapachy. Taki też charakter ma zastosowanie zeolitów w ściółkach. Głównym celem jest neutralizacja zapachów i pochłanianie niebezpiecznych związków. Zwłaszcza taką specjalizacją zeolitów jest pochłanianie związków amonu, czyli zapach amoniaku, który jest bardzo charakterystyczny i nieprzyjemny, jest neutralizowany właśnie na drodze pochłaniania związków amonu przez zeolit, który wnika do jego struktury i wypełnia te puste przestrzenie, które znajdują się w zeolicie. Innym bardzo ciekawym zastosowaniem i bardzo powszechnym jest wykorzystanie zeolitu jako dodatku do nawozu rolniczego. Zeolit nie jest nawozem rolniczym, tylko jest dodawany do nawozu rolniczego. Po co? Jakie jest jego działanie? Co nam daje dodanie zeolitu do takich tradycyjnych, jakie znamy, nawozów rolniczych? Przede wszystkim świetnie magazynuje wodę. To pierwsze odkrycie. Wrzący kamień. To właśnie zaleta zeolitu. Jest magazynem wody. Dodany do gleby, magazynuje tą wodę i oddaje ją dopiero wtedy, kiedy w glebie, w przestrzeniach parowych zabraknie tej wody. Ulegnie odparowaniu, gleba wyschnie, to wtedy mamy rezerwuar wody w strukturze zeolitu, która jest powoli oddawana. Zeolit coś oddaje i coś zabiera. Zabiera związki, które są niebezpieczne dla roślin, dla zwierząt, w pierwszej kolejności dla roślin.
czyli wszystkie zanieczyszczenia o charakterze nieorganicznym, jak i organicznym mogą być pochłaniane przez zeolit. Zeolit ma zdolność do pochłaniania nie tylko tych niebezpiecznych związków, ale również bardzo cennych pokarmowych związków dla roślin. Czyli możemy go na sam początek nasycić pewnymi pierwiastkami, które będą bardzo korzystne dla wzrostu roślin. W momencie, kiedy ten zeolit dodamy do gleby, on ma takie inteligentne zastosowanie, czyli powoli oddaje do otoczenia związki wapnia, magnezu, sodu, potasu. Możemy w nim umieścić związki fosforu, azotu, które będą stopniowo oddawane do otoczenia. Pójdźmy na jakieś poważniejsze zastosowania. Budownictwo, geopolimer. Tak jak mieliśmy geomateriał, tak samo jest i geopolimer, czyli materiał, który jest wykorzystywany do produkcji betonu. Możemy zeolitem lub innymi podobnymi materiałami, na przykład materiałami wulkanicznymi, popiołem wulkanicznym, popiołem lotnym, do którego jeszcze później przejdę, możemy zastąpić częściowo cement występujący w betonie. W ten sposób pomniejszamy koszty produkcji betonu, a uzyskujemy bardzo ciekawe zastosowania dzięki właśnie wytworzeniu materiałów geopolimerowych. Tak jak powiedziałem na wstępie, mówiąc o tym, jakie są podstawowe zastosowania zeolitów, wspomniałem o właściwościach sorpcyjnych. Co to jest sorpcja? Na czym polega sorpcja w wydaniu zeolitowym? Wymiana jonowa to jeden z mechanizmów składający się na wielki proces sorpcji. Polega to na tym, że jony, które w sposób naturalny występują w zeolicie, mają tendencję do opuszczania przestrzeni zeolitowej, a w ich miejsce mogą zajmować w tej strukturze różnego rodzaju związki, które chcemy usunąć ze środowiska. Poczynając od najprostszych metali, tak zwanych ciężkich, nie każdy metal jest ciężki, poprzez różnego rodzaju związki inne, nieorganiczne, tudzież związki organiczne, które uważamy za niebezpieczne dla środowiska, dla naszego zdrowia, mają działanie teratogenne, kancerogenne, mutagenne. Wszystkie te substancje niebezpieczne występujące w środowisku, w naszym otoczeniu, w środowisku wodnym, w środowisku glebowym, gruntowym, mogą być usuwane na drodze wymiany jonowej. Jony zamieniają się miejscami. Naturalnie występujące jony wapnia, magnezu, sodu, potasu wymieniają się miejscami z tymi niebezpiecznymi substancjami, molekułami, cząsteczkami, pierwiastkami. W ten sposób magazynując je, pochłaniając je. Jednym z takich bardzo ciekawych zastosowań i możliwości, jakie daje zeolit, polega na pochłanianiu radionuklidów, czyli tych pierwiastków, które mają charakter izotopów, radioizotopów, które ulegają rozpadowi i są bardzo niebezpieczne. Jednym z takich spektakularnych przypadków wykorzystania właśnie zeolitów do neutralizacji zanieczyszczeń radioizotopami była awaria elektrowni atomowej w Fukushimie, gdzie podczas uszkodzenia elektrowni część radioizotopów, głównie cezu, dostała się do wody morskiej. W związku z tym do wody morskiej były wrzucane całe worki zawierające zeolit. Właśnie po to, żeby pochłonąć te zanieczyszczenia. Nie mówimy tutaj o zagospodarowaniu odpadów radioaktywnych, ponieważ to się nie nadaje do tego, żeby pochłonąć odpady radioaktywne, tylko raczej do oczyszczania na przykład wód chłodzących reaktor, tam gdzie te zanieczyszczenia są nieduże. Ale również z zeolitu można budować osłony do zbiorników zawierających odpady radioaktywne. Ten materiał wykonany z zeolitów jest całkowicie odporny na promieniowanie z zewnątrz, jest stabilny chemicznie, stabilny mechanicznie i całkowicie izoluje taki odpad radioaktywny. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z roztworami na przykład chłodzącymi reaktor i zawierającymi podniesione koncentracje radionuklidów, innych metali, możemy wtedy stosować nasz zeolit. Takie codzienne zastosowanie. Na pewno Państwo często widzieliście, jak dochodzi, nie daj Boże, do wypadku na drodze.
Przyjeżdża straż pożarna, wylało się paliwo z uszkodzonego samochodu i strażacy sypią na jezdnię taką brązawową, rudawą, szaro-burą substancję. To nie jest zeolit. To jest materiał na bazie krzemionki zawierający bardzo dużo SiO2, ponad 80% jest SiO2. Jest to innego rodzaju geomateriał, materiał krzemionkowy na bazie takiej skały, która się nazywa diatomit. Natomiast prowadziliśmy badania, żeby sprawdzić, czy zeolity mogłyby być wykorzystane do pochłaniania substancji ropopochodnych. Wykonaliśmy eksperymenty, w wyniku których stwierdziliśmy, że zarówno benzyna, olej napędowy, olej silnikowy, niezużyty, zużyty może być skutecznie pochłaniany przez właśnie zeolity. I co ciekawe, ten wykres pokazuje, jaka jest powtarzalność działania tego materiału. Co to znaczy? Wykorzystaliśmy zeolity do pochłonięcia substancji ropopochodnych, następnie poddaliśmy ten materiał regeneracji, czyli usunęliśmy regeneracji termicznej, usunęliśmy zaadsorbowany materiał ropopochodny, związek ropopochodny i ponownie wykonaliśmy test sorpcji. I ponownie. I tak 10 razy. Co się okazało? Że efektywność sorpcyjna zeolitów nie zmienia się. Pomimo tego, że poddajemy je obróbce termicznej w wysokiej temperaturze, ten szkielet jest trwały. Nie ulega uszkodzeniu, nie ulega zniszczeniu. Cały czas posiada swoje bardzo dobre właściwości sorpcyjne. Zeolit jest świetnym materiałem do tego, żeby modyfikować jego właściwości, żeby je zmieniać, funkcjonalizować. Piękne słowo. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zmieniać charakter powierzchni, aby nadać mu albo nowe cechy, albo uczynić go materiałem uniwersalnym, hybrydowym. Co to znaczy? To znaczy, że może być zastosowany do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń. W wersji podstawowej, wyjściowej, niemodyfikowanej, zeolit ma pewne zastosowania. Natomiast po jego funkcjonalizacji, modyfikacji, nadajemy mu charakter materiału hybrydowego, zwiększając możliwości pochłonięcia różnego rodzaju zanieczyszczeń. Większej ilości zanieczyszczeń o różnym charakterze chemicznym w stosunku do materiału wyjściowego. Z takich zastosowań codziennych, których się nawet nie spodziewamy, że tam właśnie wykorzystywane są zeolity, to uzdatnianie wody. Nie oczyszczanie, aczkolwiek tam też się nadaje zeolit, tylko uzdatnianie. Mamy procesy oczyszczania i uzdatniania. Na przykład uzdatniamy wodę do picia, a oczyszczamy ścieki, czyli zużytą wodę. W procesie uzdatniania możemy ograniczyć przykry zapach, usunąć pewne substancje, które są drażniące, tak na przykład w basenie. W przypadku oczyszczalni ścieków również zeolity nie zastąpią podstawowych technologii, jakie są stosowane w oczyszczalni ścieków, ale mogą wspomóc działanie, zwłaszcza w procesach oczyszczania biologicznego. Bardzo ciekawym na czasie tematem jest utrzymanie dróg. Dodatek zeolitu do materiałów, które są tradycyjnie stosowane do posypywania drogi w zimie, powoduje po pierwsze zwiększenie powierzchni tarcia, czyli mamy krótszą drogę hamowania. Ale to tylko jedna z zastosowań. Tak naprawdę jest kilka takich o przedłużonym działaniu. Skoro zeolit jest w stanie pochłaniać substancje ropopochodne, no to jeżeli takie cząstki dostaną się na powierzchnię asfaltu, to zeolit jest w stanie je pochłonąć. Kiedy śnieg stopnieje, przyjdzie wiosna, lato, wystarczy zeolit zgarnąć, zmieść, zdmuchnąć z asfaltu do powierzchni gleby. Substancje ropopochodne ulegają rozpadowi do prostych związków nieszkodliwych i uwolnieniu do atmosfery, a zeolit staje się nawozem rolniczym. Możemy bardziej wyrafinowanie podejść do możliwości wykorzystania zeolitu jako takiego nośnika pewnych farmaceutyków, pewnych lekarstw.
cząsteczki o określonym rozmiarze można umieścić w zeolicie. Powiedziałem Państwu, że mamy 50 zeolitów naturalnych i 200 syntetycznych. Czym one się różnią? One się różnią między innymi rozmiarem okien zeolitowych. Te okna zeolitowe osiągają rozmiary od 1/10 do 1 nanometra. No, wydawałoby się, co to jest w ogóle? Strasznie mało. W rzeczywistości jest to bardzo duży przedział, który jest wykorzystywany do tego, żeby w komorach zeolitowych, do których dostęp jest przez okna zeolitowe, umieszczać cząstki, molekuły o różnych rozmiarach. Mamy pojęcie sitomolekularne. Mówimy o zeolitach sitomolekularne. Stosujemy różnego rodzaju oczka o różnych rozmiarach, przez które możemy wprowadzać różnego rodzaju molekuły, związki organiczne, nieorganiczne. I właśnie takim zastosowaniem jest wprowadzenie do organizmu człowieka lekarstwa w strukturze takiego nanozeolitu, które będzie się uwalniało w kontrolowany sposób w odpowiednim miejscu w naszym ciele. Innym ciekawym, aczkolwiek troszkę już znanym zastosowaniem to jest wykorzystanie srebra. Wiemy, że srebro ma właściwości antybakteryjne. Możemy to srebro wprowadzić do takiego nanoreaktora, jakim jest zeolit, i nadać mu no właśnie takie zastosowanie, gdzie zeolit zaabsorbowanym srebrem, wprowadzony do odpowiedniego układu, odpowiedniego środowiska, w odpowiedni sposób zastosowany, posiada dodatkowo właściwości antybakteryjne, oprócz tych wszystkich innych, które już do tej pory wymieniłem. Bardzo znane już od dawna jest wykorzystanie zeolitu jako magazynu energii, przechowalnika energii cieplnej, energii słonecznej, zimna odpadowego, poprawnie chłodu odpadowego i następnie jego transformacja, przekazywanie dalej, pochłonięcie i przekazywanie. Pierwsza myśl, jaka by się tutaj nasunęła, czy nie nadałoby się to zeolit jako magazyn wodoru? No niestety nie. Musielibyśmy dotować go metalami i dopiero wtedy można by troszeczkę o tym więcej pomyśleć. Natomiast akurat jako magazyn wodoru się nie nadaje zeolit, ale jako magazyn energii cieplnej czy właśnie chłodu odpadowego jak najbardziej. Bardzo ciekawym zastosowaniem, zresztą jak wszystkie, właściwie każde zaczyna jako bardzo ciekawe, jest wykorzystanie zeolitu do produkcji mieszanek asfaltowych. Co nam to daje? Po co? Jak wiemy, asfalt się produkuje w pewnym miejscu, ładuje do odpowiedniego samochodu, wozi na pewną odległość i ten asfalt wylewa. Niestety miejsce, ten węzeł, w którym produkuje się asfalt, nie może być zbyt daleko oddalony od miejsca, w którym kładziemy asfalt. Nie można tego asfaltu wieźć z jednego końca Polski na drugi, tylko te odległości są stosunkowo nieduże. Wprowadzenie zeolitu do procesu tworzenia asfaltu powoduje obniżenie temperatury produkcji asfaltu nawet o 20-30 stopni, co przy temperaturze rzędu 120-140 obniżenie o 20-30 jest bardzo dużą zaletą. To powoduje, że właśnie nie dość, że nam maleją koszty produkcji asfaltu, bo zużywamy mniej energii, to jeszcze możemy go wozić na większą odległość. Pierwsze zadań domowych Państwa, kolejne będzie za chwilę. Sprawdzenie, co macie w domu między szybami. Proszę sprawdzić, podejść do okna, takiego, gdzie są podwójne szyby i zobaczyć, co się znajduje na dole, po bokach i u góry między szybami. Zobaczycie ramkę z dziurkami i nic poza tym. Jakby was wzięła ochota, to moglibyście rozszczelnić takie okno, otworzyć ramkę i stwierdzicie, że tam w środku występują zeolity. Naprawdę prawdziwe zeolity. One nie są w takiej postaci naturalnej, są to zeolity syntetyczne, częściowo zgranulowane. Te granulki mają bardzo niewielkie rozmiary, poniżej 1 mm. Jakie jest zadanie zeolitu? Po co się dodaje zeolit do ramek międzyokiennych? Żeby pochłaniały wilgoć, żeby pochłaniały parę wodną, żeby nam szyby od środka nie parowały. Ale
nie mogą pochłaniać wszystkich gazów. W szybach znajdują się również takie gazy jak azot, jak argon, jak dwutlenek węgla. One są potrzebne. Po co? Po to, żeby się wytworzyło odpowiednie ciśnienie, żeby nam się szyby nie zapadły do środka, żeby nam się ta przestrzeń nie zaklęsła. I ten gaz jest tam potrzebny, żeby to ciśnienie powstawało. I zeolit nie powinien pochłaniać azotu czy argonu, a powinien pochłaniać parę wodną. Odpowiedni dobór okna, tak jak Państwo widzicie, te zeolity mogą mieć różne rozmiary, więc przechodząc z jednostki takiej bardziej nam przyjaznej, powiedzmy nanometry, na inną jednostkę, którą się wykorzystuje w krystalografii, na angstremy, to mówimy o zeolitach 3-angstremowych, zeolitach 4-angstremowych, 7-angstremowych, 10-angstremowych. Każdy zeolit, czyli te angstremy definiują rozmiar średnicy okna, mają różne zastosowania i różne możliwości, na różne sposoby możemy je wykorzystać. Jak już mamy dosyć tych wszystkich przemysłowych zastosowań, to możemy się przyglądać takim zastosowaniom codziennym, powiedziałbym hobbystycznym. Możemy sobie umieścić w akwarium, możemy włożyć do miejsca, gdzie hodujemy jakieś zwierzątko, możemy w końcu zastosować jako naturalną pościółkę dla kota. Możemy iść do sklepu, kupić żwirek dla kota. Są różne rodzaje żwirków. Jedne z nich to są właśnie żwirki zeolitowe, które już wiemy pochłaniają amon, czyli neutralizują przykre zapachy i inne roztwory, które zostawiają po sobie zwierzątka. To około 1 000 000 ton. No, jak Państwo widzicie, w różnych miejscach na świecie, trochę odległych od nas, wydobywa się i produkuje zeolity. Natomiast całkiem niedaleko są bardzo duże złoża w Słowacji. Są bardzo duże złoża zeolitowe. Tym dominującym minerałem jest tam minerał, który się nazywa klinoptylolit. Jest tam eksploatowany i można go na różne sposoby stosować. Czy w Polsce występują złoża zeolitów? Jako takich nie. Jest tylko jedno takie miejsce w Polsce, właściwie dwa, gdzie ten zeolit jest wymieszany z innymi skałami ilastymi. Jego dodatek wynosi około 20% i ewentualnie można separować. Ta separacja jest stosunkowo prosta, aczkolwiek nieopłacalna i owszem, polskie złoże jest udokumentowane, ale nie eksploatowane. No dobrze, zeolity naturalne, a skąd wziąć syntetyczne? Możemy je sobie syntetyzować, na przykład z odpadów. Możemy użyć odczynników chemicznych, ale możemy również użyć odpadów. Takim odpadem jest popiół lotny, czyli uboczny produkt spalania, powstający w elektrociepłowniach i elektrowniach. Czy to jest problem, że powstają popioły lotne? Nie. Problemem nie jest powstawanie popiołów lotnych, problemem jest ich zagospodarowanie. W krajach europejskich tego problemu praktycznie nie ma. Prawie 100% popiołów lotnych jest zagospodarowywane. Natomiast w krajach azjatyckich ten procent zagospodarowania jest znacznie mniejszy. Nawet 50, 40, 30%. Co można zrobić z popiołu lotnego? Oczywiście najbardziej znanym zastosowaniem jest wykorzystanie go w produkcji materiałów budowlanych. Wspominałem już o geopolimerach. Zeolity tak, ale również popioły lotne mogą być wykorzystywane do produkcji geopolimerów. Ale czy z popiołów lotnych da się zrobić zeolity? Czy można popiół lotny zamienić w cenny materiał o doskonałych właściwościach? Można. To jest drugie zadanie domowe dla Państwa. Czy można w domu wyprodukować zeolit? Można. Gwarantuję Państwu, zaczniecie go produkować dzisiaj wieczorem, na rano będzie gotowy. Albo macie pod ręką popiół lotny, no może się okazać, że gorsza sprawa, no to wracając dzisiaj do domu, możemy po drodze zatrzymać się w 3 sklepach. Po pierwsze, możemy się zatrzymać w sklepie obuwniczym, po drugie w markecie i po trzecie w sklepie chemicznym. I tam nabędziemy substraty do produkcji zeolitów. Chemicznym, no dobrze, potrzebujemy wodorotlenek sodu.
niewysokie stężenie, 3-molowy roztwór. Jak ktoś nie jest tajemniczony w molach, to możemy sobie szybko policzyć. 23 plus 16 plus 1 to mamy 40. 40 gramów na litr to jest 1 mol. 3-molowy będziemy mieli 120 gramów na litr wodorotlenku sodu. Potrzebujemy jeszcze źródło krzemu i glinu. Po glin jedziemy do sklepu spożywczego i kupujemy folię aluminiową. Nożyczkami tniemy na drobne kawałeczki. A co z tym krzemem z chlebobówniczy? Kupujemy nowe buty zimowe, a tam w pudełku z butami silika żel, czyli substancja pochłaniająca wilgoć. Wydobywamy, kruszymy młotkiem, sypiemy to wszystko do jednego naczynia, wstawiamy do piekarnika 60 stopni, niewiele więcej trzeba, 12 godzin i rano zolit jak żywy. No tak, tylko nie jesteśmy w stanie kontrolować, jaki rodzaj zeolitu powstanie. Jakiś powstanie. Natomiast, żeby to kontrolować, trzeba użyć specjalnej aparatury. Taką aparaturą tutaj Państwo widzicie na zdjęciu, dysponujemy. To akurat nie jest aparatura stojąca na AGH, tylko na Politechnice Lubelskiej, gdzie wykonujemy tego typu procesy i możemy w kontrolowanych warunkach produkować różnego rodzaju zeolity. Są na przykład zeolity popiołowe. Co to znaczy? Wszystkie są popiołowe, bo powiedziałem, że produkujemy z popiołów lotnych. Zeolity popiołowe to są takie, gdzie używamy popiołu lotnego, właśnie w tych warunkach, jakie Państwu opisałem. Kontrolujemy ciśnienie, temperaturę, czas reakcji i produktem reakcji jest owszem zeolit, bardzo konkretny, tak jak Państwo widzicie, mają one swoje nazwy. Tu na przykład jest mowa o zeolicie P1, zeolicie X, zeolicie A, ale są też substraty reakcji, czyli to, co było na początku, a występowało w popiele. No, mulit, cenosfery, niespalony węgiel, jakieś inne minerały. No, a gdybyśmy chcieli mieć tak zwane zeolity ultraczyste, to jak byśmy do tego podeszli? Otóż po reakcji powstania zeolitów popiołowych pozyskalibyśmy roztwór, który tam został po reakcji. On jest silnie wzbogacony w wodorotlenek sodu, nie trzeba nic więcej dodawać. Jest sporo krzemu, który się uwolnił z popiołu lotnego, ale nie przereagował do końca z glinem. Ciach, 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 tniemy folię na kawałeczki, wrzucamy i mamy reakcję z czystym krzemem rozpuszczonym w wodzie, czystą krzemionką, dodatkiem glinu, wodorotlenkiem sodu i powstają zeolity ultraczyste, to znaczy oprócz konkretnego zeolitu w tym produkcie reakcji nie ma już nic więcej. Bardzo ciekawe, kompozyty zeolitowo-węglowe. Są w Polsce 2 takie miejsca, gdzie separuje się popiół lotny. A żeby popiół lotny mógł być wykorzystany jako materiał budowlany, nie może zawierać zbyt dużo niespalonego węgla, a popiół zawiera niespalony węgiel. Jak jest go bardzo mało, poniżej 5%, to mówimy, że jest to popiół jakościowy i możemy go wykorzystać w przemyśle budowlanym. A taki pozajakościowy to ten, który zawiera powyżej 5%. Na instalacji separacji popiołu możemy rozdzielić tą część wzbogaconą w węgiel i zubożoną w węgiel. Zubożona w węgiel idzie do przemysłu budowlanego, a wzbogacona w węgiel, no na przykład my ją wykorzystujemy do tego, żeby produkować kompozyty zeolitowo-węglowe. Znamy węgiel aktywny, jego ogromne możliwości, to w naszym przypadku powstaje nam mieszanina aktywowanego, może nie aktywnego, ale aktywowanego węgla i zeolitu. Mamy 2 w jednym, a wszystko to z odpadu. Badania, jakie są prowadzone w moim zespole, mają na celu wykazanie możliwości zastosowania właśnie tych zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych do usuwania szeregu czasami bardzo egzotycznych i nawet nieznanych na co dzień zanieczyszczeń, ale występujących w środowisku. Na czele z farmaceutykami. Nie zdajemy sobie sprawy z wagi tego problemu, jakie jest występowanie farmaceutyków, a dokładnie metabolitów. Farmaceutyk to kupujemy w aptece i zażywamy go. A jak przejdzie przez nas, to zostaje z niego metabolit. Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie w 100% z usuwaniem farmaceutyków. W związku z tym my wykazujemy możliwość zastosowania zeolitów do usuwania farmaceutyków i różnych innych zanieczyszczeń, takich właśnie jak radionukleidy, jak pestycydy, jak związki organiczne, lotne związki organiczne.
Podsumowując, Polska jest krajem bogatym w geomateriały, może nie w zeolity, ale pokazywałem Państwu na jednym z pierwszych slajdów wiele różnych innych możliwości i wiele innych materiałów, geomateriałów i tych geomateriałów jest naprawdę dużo. Niektóre z nich, moglibyśmy powiedzieć, są odnawialne. Dosłownie, nie w przenośni, są odnawialne, powstają cały czas. Takimi odnawialnymi geomateriałami są osady żelaziste powstające w stacjach uzdatniania wody. Woda wypływa na powierzchnię, wytrąca się z niej wodorozczynek żelaza i bach, mamy geomateriał. Istnieje możliwość modyfikacji, poprawiania, funkcjonalizowania tych materiałów. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dużą ilość ciekawych, zróżnicowanych materiałów. Dziękuję bardzo. To wszystko. Bardzo dziękuję za odkrycie przed nami tajemnic geomateriałów, zarówno tych, które mamy w przyrodzie, jak i naszego udawanego bardziej lub mniej powtarzania tego, co natura już wytworzyła w formie syntetycznej. I czy są jakieś pytania z sali, proszę Państwa? Tak jest, bardzo proszę. Dzień dobry. Tymoteusz Masłyk. Chciałbym się zapytać, bo mówił Pan o wymianie jonowej i właściwości zeolitów. Czy można by zastosować zeolity jako taką pewną formę transportu biernego, na przykład w komórkach zwierzęcych, czy to już jest raczej za daleko idące stwierdzenie? Kwestią jest wielkość. Nie wiem, co dokładnie Pan rozumie pod pojęciem transportu w komórkach zwierzęcych, ponieważ komórka ma swoją specyfikę, ma swój rozmiar i raczej do komórki się wprowadzić już czegoś nie da, zwłaszcza zeolitu. To jest jednak, już jak schodzimy do tej skali, to już wtedy ten zeolit staje się duży. Takie pojedyncze ziarno, pojedynczy kryształ staje się dosyć dużym materiałem. Więcej mógłbym powiedzieć na temat bakterii, oddziaływań z bakteriami. Bakterie bardzo chętnie kolonizują powierzchnię takich właśnie materiałów. Natomiast jeśli chodzi o komórki, no ciężko mi się wypowiedzieć. Mogłoby się okazać, że komórka jest właśnie za duża na to, żeby móc wniknąć w taką strukturę. Czy ktoś jeszcze? Tak, bardzo proszę. Proszę poczekać chwilkę na podanie mikrofonu. Może nie dużo, ale na końcu mówił o recyklingu, prawda, tych zeolitów, że jest taka możliwość. Jak możemy te zeolity, które są wykorzystywane do absorpcji promieniotwórczych substancji, zrecyklingować? Jaka tutaj jest działalność, czy możliwość w ogóle tego? Radionuklidy, radioizotopy to nic innego jak pierwiastki, które występują w konkretnej formie chemicznej, konkretnie w postaci jonów. Tak się składa, że większość radioizotopów, radionuklidów, w zależności od tego, jakie mamy pH środowiska, występuje w postaci kationowej. W związku z tym można je łatwo unieruchomić i łatwo usunąć z tej struktury zeolitów. Czyli jeżeli usuniemy ze środowiska takie zanieczyszczenie, to potem możemy przy pomocy prostego kationu, na przykład kationu sodu, występującego w florku sodu, spowodować usunięcie kationu uranu, kationu toru, technetu, ameryku, bo na przykład takimi też się zajmujemy troszeczkę egzotycznymi jonami. No i oczywiście wtedy one się pojawiają w roztworze, ale w formie zatężonej w konkretnym miejscu. Natomiast to jest prosta, odwracalna reakcja chemiczna. Skoro można naturalne kationy występujące w strukturze usunąć, a w ich miejsce wprowadzić radionuklidy, to ta reakcja jest odwracalna. Możemy równie dobrze i co istotne, nie nastąpi samo usunięcie. Bo jest taka obawa, skoro łatwo jest je usunąć, to znaczy, że one mogą być niestabilne. Ale musimy zadziałać odpowiednio wysokim stężeniem roztworu desorbującego, tego usuwającego zmagazynowane zanieczyszczenie. Samo to się nie stanie. Natomiast usunięcie, zrobienie jest bardzo prostą czynnością, nie wymaga ani nakładu energii,
tylko po prostu stężonego roztworu soli, na przykład chlorku sodu. Sód jest najlepszym materiałem. Mógłbym jeszcze inne podawać, ale ten chlorek sodu jest po prostu najlepszy. Usuwamy i nie dość, że regenerujemy zolit, to jeszcze produkujemy formę sodową, która jest właśnie często preferowaną formą. W procesach takiej produkcji zeolitów, czyli wydobycie to jest wydobycie, a produkcja to jest jakaś obróbka tego materiału. Specjalnie się wprowadza zamiast występujących tam naturalnie kationów wapnia, wprowadza się kationy sodu, żeby one chętniej opuszczały i w ich miejsce mogły być wprowadzone inne zanieczyszczenia. Także taka jest odpowiedź na pytanie pana. W prosty sposób przy użyciu stężonej soli, stężonego chlorku sodu usuwamy radionuklid do roztworu. Ile w Polsce jest zakładów, załóżmy, które produkują taki syntetyczny zeolit? Czyli są... Niewiele. Są. Jest firma, która produkuje w dużej ilości zeolity. Jakby jeszcze odpowiadając dalej, troszeczkę się cofnę. Powiedziałem, że pierwsze w sposób kontrolowany zeolity zostały wyprodukowane po II wojnie światowej. Kolejna zagadka. Do jakiego przemysłu pracowali ludzie, którzy bardzo długo, intensywnie, konsumując ogromne środki, produkowali syntetyczne zeolity? Dla przemysłu przetwórstwa ropy naftowej. Cracking ropy naftowej i rozkład na poszczególne frakcje. To było podstawowe zastosowanie. Jednym z zastosowań, która się polska firma zajmuje, może bez kryptoreklamy, nie będę podawał nazwy, zajmuje się przede wszystkim do produkcji osuszaczy. Do osuszaczy, między innymi właśnie tych okiennych, aczkolwiek to nie jest duży rynek, ale wszędzie tam, gdzie potrzebne jest pochłonięcie wilgoci. Jedna duża firma, jeszcze kiedyś był Ciech, ale już chyba, nie pamiętam, kilkanaście lat temu zaprzestał produkcji. Jeszcze były produkowane syntetyczne zeolity z kaolinitów, takich minerałów, ale w tej chwili jest jedna, może jeszcze jakieś pomniejsze inne firmy, ale duży gracz w skali światowej jest zlokalizowany właśnie w Polsce. To znaczy rozumiem, że głównie produkowane są zeolity w tej chwili, załóżmy, do usuwania wilgoci. Tak. Tak? Tak. Ale na przykład do jakich innych, znaczy, żeby spełniały jakieś inne funkcje, czy jest jakaś tam, znaczy, nie wiem. Katalizatory to jest kolejna duża grupa. Jest też osobnym zagadnieniem jest produkcja membran, nanomembran, które są wykorzystywane na przykład w procesach odwróconej osmozy. Tam oczywiście polimery odgrywają dużą rolę, a zeolity, tak zwane MOF-y, Metal Organic Frameworks, takiej struktury, grafen, to są materiały, które są dodatkiem bardzo istotnym do produkcji membran. Więc kataliza, wymieniacze jonowe, tam gdzie się stosuje żywice jonowymienne, one co prawda mają inny charakter i jest coś innego bazą, związki organiczne, polimerowe, ale również tam są wykorzystywane zeolity. Czyli za każdym razem mowa jest o pochłanianiu czegoś, niekoniecznie zanieczyszczeń, tak jak w przypadku wilgoci. Pan wspomniał o grafenie, bo to tak najpierw było bardzo głośno o tej strukturze, a potem to tak wszystko, znaczy nie wiem, siadło. Czy tam też coś jest, jak to się, związane to z tymi zeolitami? To jest zupełnie inna struktura, tego nie można porównać do zeolitu. Można by powiedzieć, że grafen to dalej jest hot topic, aczkolwiek ilość opracowań i prac badawczych, jaka powstała, jest ogromna. Natomiast jest to niewątpliwie cały czas nie w pełni wykorzystany potencjał, z tym się zgadzam. Dobra, dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie z sali? Ja przeczytam jedno w takim razie, które pojawiło się online i poniekąd zostało już poruszone, odpowiedź na nie. Skąd zeolit wie, które związki oddać, a które pochłonąć? Bardzo dobre pytanie.
W takiej wersji zeolitu surowej zeolit tego nie wie. Pochłania wszystko, co się zmieści do jego struktury, co przejdzie przez okno zeolitowe i jest kationem, czyli ulegnie wymianie jonowej. Natomiast funkcjonalizując, modyfikując zeolit, możemy tak go zaprojektować, żeby on pochłaniał konkretne zanieczyszczenie. Czyli na przykład albo wysyntetyzować o odpowiednim rozmiarze okna, żadna cząstka większa się nie zmieści, no mniejsza tak, ale istnieją formy modyfikacji powierzchniowej, hydrofobizowanie powierzchni, dodawanie różnego rodzaju grup funkcyjnych, które powodują powstanie formy dedykowanej. Ja mówiłem o formie hybrydowej, uniwersalnej, ale można wyprodukować formę dedykowaną, która będzie usuwała konkretny rodzaj związku. Może niekoniecznie zanieczyszczenia, ale konkretny rodzaj związku. Sam miałem zapytać, jak się ma żel krzemionkowy stosowany przecież tak powszechnie do osuszania powietrza w stosunku do zeolitu, ale na wykładzie usłyszałem, że z żelu krzemionkowego zeolit można sobie w domu wyprodukować. Ale w takim razie, czy zeolit jest lepszym osuszaczem, jest innym osuszaczem? Dlaczego nie iść dalej w żel krzemionkowy w tej dziedzinie? No, żel krzemionkowy ma swoją specyfikę. Działa przede wszystkim powierzchniowo. To jest zamknięta struktura. Zeolit jest strukturą przestrzenną, porowatą, czyli może pochłonąć te substancje, które zmieszczą się w jego strukturze. Żel krzemionkowy będzie pochłaniał nie tylko, mówię teraz o tych zastosowaniach w oknach, będzie nie tylko pochłaniał wilgoć, ale również inne związki. A zeolit jesteśmy w stanie dobrać taki, że będzie działał selektywnie, że pewne gazy będą pozostawały w jego otoczeniu, nie będą pochłaniane, a wilgoć będzie pochłaniana. Czyli faktycznie w niektórych aplikacjach zeolit będzie lepszy, Tak. aniżeli zwykły żel krzemionkowy absorbujący na swojej powierzchni parę wodną z powietrza. Parę wodne i inne gazy, I inne gazy, dokładnie. cząsteczki innych gazów, tak. Możemy łatwo usunąć z takiego żelu krzemionkowego parę wodną i zgromadzone inne materiały poprzez jego wygrzewanie. Dokładnie. Taka jest Natomiast sposób. czy w zeolicie wchodzi to w grę, czy jedynie chemiczna? Tak, to jest forma wody. Troszeczkę wyższej temperatury trzeba podgrzać zeolit Wrzący kamień. niż silika żel. Proszę? Wrzący kamień. Wrzący kamień, tak. No ja sobie kiedyś zrobiłem eksperyment w domu, teraz już można kupić bardzo porządne osuszacze. Natomiast chciałem sprawdzić, czy da się w domowych warunkach zastosować, ponieważ mi para wodna od zewnątrz szyby, od wewnątrz, ale z zewnętrznej strony szyby, nie w środku, pokrywała się wilgocią, więc przyniosłem trochę naturalnego zeolitu, wsypałem do pudełka i położyłem na szafie. Eksperymentalnie postawiłem hygrometr, żeby mierzył wilgotność. Para wodna zniknęła z szyb, wilgotność się obniżyła. Po jakimś czasie, po paru dniach do piekarnika wyciągałem i bach, znów na szafę. I to działa. Czyli działa. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie, to raz jeszcze bardzo dziękuję Panu Profesorowi. Dziękuję bardzo. I tak oto, proszę Państwa, przez abstrakcyjne teorie matematyki, nawiązujące i tak do dzisiejszego dnia, kiedy to mówiliśmy czy słuchaliśmy o kole wydeptywanym w śniegu, przeszliśmy przez codzienne zastosowania materiałów, o których czasami nie mamy pojęcia, że wokół nas się znajdują. Zapraszam Państwa na kolejne porcje niesamowitej wiedzy w cyklu AGH Nauka Spotkania już za około miesiąc, 19 stycznia. Serdecznie zapraszam. Tematyka jeszcze nie jest potwierdzona.